trochę starożytnej neurobiologii. Platon pisał w Tymeusie, że w wątrobie znajduje się źródło proroctwa ludzkiego. Tutaj niestety wątroby nie ma, pytałem, ale będzie jutro. Witamy. Witam wraz z Daimonem. Zajmujemy się dalszą częścią fenomenologii ducha. To jest druga część 2.x. Zapowiedziałem niczym Hegel w Jenie w pierwszej części, że uda mi się ująć całą fenomenologię ducha w 3 odcinkach, a duch czasu w przypadku Hegla dużo bardziej dramatyczny niż w moim, bo w jego przypadku przeszkadza mu w tym Napoleon, a w moim przypadku rzeczywistość sprawiła, że jednak doszedłem do wniosku, że trzeba będzie nieco więcej odcinków poświęcić fenomenologii ducha. Nie wiem ile, więc zobaczymy. Dzisiaj będzie o rozumie. Skończyliśmy z świadomością nieszczęśliwą i w tej świadomości zaczął się budzić rozum, tylko że ten rozum znajdował się nieco poza nią. W takim sensie, że człowiek w którymś momencie zdaje sobie sprawę, że istnieje coś, co można by nazwać prawdą, lecz jest ona nie do końca osiągalna, jest poza nim. Ta prawda jest nie tylko rozumna, ale rozumem i tym samym jest w nas. I to jest bardzo niepokojące, bo czujemy, mamy pewność, taką bardzo mocną wiarę, że rozum jest. Tylko nie jesteśmy w stanie go dosięgnąć. I w momencie, kiedy te dwie przeciwności zderzają się ze sobą w dialektyce, powstaje z niej rozum absolutny. To jest jedna z wielu triad, bo właściwie cała fenomenologia ducha to są triady, które składają się w koło. I to jest trochę jak w geometrii tajemnica pi. To tutaj mamy tajemnicę tego złożenia się tej dialektyki. Hegel nadaje nazwy tej tajemnicy, nazywa ją idealizmem. Idealizm to jest czysta istota rzeczy wraz z ich różnymi ujawniającymi się jako pluralizm kategoriami. I może łatwiej to wytłumaczyć w taki sposób, że początkiem filozofii było dążenie Sokratesa do wiedzy. On wiedział, że nie wie i szukał tej wiedzy. I zdawało się, zanim Hegel się pojawił na scenie, że końcem filozofii jest, że rozum dochodzi do granic czystego rozumu. Mowa tu oczywiście o Kancie, który dowodził, że są dwa światy. Świat fenomenów i świat numenów. I ten świat numena jest nieosiągalny dla naszego pojmowania. A Hegel jednak
dowodzi, że jest osiągalny. I osiągnięcie to nazywa pewnością bycia. Spokojną pewnością bycia, którą maluje nam takim obrazem, że to jest ja, który mówi to, co mówi Bóg wobec człowieka, którego pyta. I ten rozum, niczym Izraelita wierzący, że ten Bóg jednak jest, to ten rozum jest pewny, że ten rozum jednak jest. Sięga po niego i w geście, w ruchu sięgnięcia odnajduje w nim samego siebie. I to wszystko brzmi logicznie, szczególnie w ujęciu Hegla, ale powstaje problem i Hegel oczywiście nie unika tego problemu. Mianowicie problem zmiennych właściwości materii opisany przez nauk ścisłych, chemię, biologię, fizykę. Chemia, biologia i fizyka wnikają w rzeczy i właściwie pokazują nie tylko zależności tych rzeczy od siebie, ale pokazują ich zmienność. Pokazują wbrew filozofii, że rzeczy nie mają swojej istoty. Składają się z coraz to mniejszych rzeczy, płyną jakby, przeczą całej idei rozumnego świata i rozumu absolutnego, zdają się przeczyć całej idei rozumnego świata i rozumu absolutnego, którego rysuje nam Hegel. Hegel podchodzi do tej kwestii za pośrednictwem między innymi listu do Rzymian świętego Pawła 9:27, w którym święty Paweł powołuje się na Izajasza, który w Starym Testamencie woła: bo choćby lud Twój, Izraelu, był jak piasek morski, reszta z niego powróci. Święty Paweł oczywiście interpretuje, że dozna zbawienia. Hegel skupia się na tym piachu morskim. Hegel bardzo pięknie mówi, że gdyby prosić każdego z dzieci Izraela, ażeby odnalazł swoje ziarno piachu przy morzu, wynik takiego poszukiwania byłby nie mniej obojętny i arbitralny, jak szukanie cząsteczki mózgu, które odpowiedzialne są za poszczególne aspekty duszy czy też ducha. Czyli Hegel uznaje oczywiście, że poszukiwania prawd przyrody jest jak najbardziej częścią tego absolutnego rozumu, albo właściwie częścią tej dialektyki, którą nazywamy absolutnym rozumem. Nawet nazywa tą część rozum obserwujący. Ale tak jak zwierzę pożera rzeczy dookoła, niczego z nich nie wytwarzając, prócz samego siebie, bo te rzeczy stają się pożywieniem, z którego zwierzę powstaje, utrzymuje swój byt. Tak samo rozum pożera rzeczy dookoła siebie i ten obcy świat, który jest zagrożeniem dla nieszczęśliwej świadomości, w której budzi się rozum, staje się rozumny.
rozum widzi w rzeczach rozum. I Hegel powiada, że chociażbyśmy otworzyli wszystkie jelity, chociażbyśmy zajrzeli w każdą żyłę układu krwionośnego, rozum nie odnajdzie tam spełnienia, dopóki nie zajrzy sam w siebie. I to jest ta odpowiedź nie tylko Hegla, ale to jest ta antyteza wobec tezy, jaką jest, że nauki ścisłe dowodzą w jakiś sposób, iż rozum prowadzi nas w świat nieustającego zagadnienia, w którym nie ma absolutnej racji i absolutnego rozumu. Hegel wskazuje, że droga nauk ścisłych jest drogą redukcji ad absurdum, przez co oczywiście Hegel nie chce powiedzieć, że nauki ścisłe nie wyjawiają nam w sposób lepszy rozum, tylko przestrzega nas przed popadaniem z jednej strony w pychę, jaką jest naukowy rozum, a z drugiej strony w rozpacz, że wprawdzie nauka wytłumaczy nam strukturę rzeczy oraz prawa rządzące nawet biegiem dziejów materii, ale burzy nadzieję na taką wiedzę absolutną. Hegel, tutaj bardzo pomocna, wbrew pozorom, jest lektura tej części fenomenologii ducha, która dotyczy frenologii. Dla tych, którzy nie wiedzą, frenologia jest to pseudonauka, właściwie zdyskredytowana, ale w XVIII wieku i na początek XIX wieku uchodziła za coś, co moglibyśmy dzisiaj nazwać pseudo-neurobiologią. I Hegel oczywiście, jak każdy filozof, odnosi się do nauki mu współczesnej. I dochodzi do takiego wniosku, że wprawdzie duch znajduje się w mózgu, ale bezcelowe jest szukanie go dogłębnie, jako rzeczy, która znajduje się wyłącznie w mózgu. Może podam taki bieżący przykład. Jest taka książka, tutaj pokazuję, to jest współczesna książka filozofa, bardzo szanowanego, Ewolucja umysłu od bakterii do Bacha i z powrotem. Autor dowodzi, że kompetencje rozumu powstają bez udziału świadomego rozumu. I powołuje się tutaj na współczesną naukę, informatykę, drogą analogii. I to jest lektura ciekawa, warta przeczytania, ale tak naprawdę wydaje mi się z całym szacunkiem, że to jest frenologia naszych czasów. Że tak jak za czasów Hegla
wydawało się frenologom, że oto odkryli prawdziwe oblicze ludzkiej duszy w rozmiarach czaszki, tak też pan Dennett odkrywa oblicza ludzkiej duszy w tym, co znajduje się w naszej czaszce. I Hegel przestrzega przed tym. Twierdzi, że to nie jest rozum. To jest część rozumu. To nie jest absolutny rozum. Dlaczego? Dlatego, że żadne ziarno nie jest tożsame z Izraelem. Wracając tutaj do tego cytatu z listu do Rzymian, że gdy Izajasz mówi lud Twój, to Pan Bóg pojmuje każdego Izraelczyka w pełnej swojej okazałości. I właśnie w tej pełnej swojej okazałości chciałby pojąć się każdy człowiek. W pełnej okazałości chciałby pojąć samego siebie rozum. Czy to oznacza, że Hegel nam sugeruje, że tylko Bóg nas jest w stanie poznać w pełnej okazałości? Nie. Hegel twierdzi, że my jesteśmy w stanie poznać samych siebie do tego samego stopnia, do którego zna nas Pan Bóg. Nie poznamy siebie w całej naszej okazałości, jeżeli pozwolimy na to, ażeby fakt, iż duch jest w materii, stał się przyczyną do tego, aby redukować go na poszczególne części. Poczekaj. Czyli tak, według Hegla duch jest częścią naszej tożsamości w sensie anatomiczno-neurologicznym gdzieś w mózgu. Jak najbardziej. I warto go badać. I warto go badać. Dobra, i możemy go poznać. Tak, tylko że możemy go poznać tylko jako pełną okazałość, czyli albo wszystko, albo nic? W pewnym sensie tak, dlatego że jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na neurobiologię, tak jak za jego czasów skupiono się wyłącznie na frenologię i tak jak właściwie w każdych czasach nauka ścisła będzie dążyła do tego, żeby wytłumaczyć nas czysto materialnymi przyczynami, tak też w ten sposób to, co my robimy jako rozum, zaprzeczamy samym sobie. Dlatego, że dowodzimy, tak jak zresztą, no właśnie, co ta książka tutaj dowodzi? Ta książka dowodzi, że nasz rozum powstał bez udziału rozumu. Czyli, że jesteśmy nierozumni. I rzeczywiście, jeżeli zredukujemy człowieka do wyłącznie przyczyn, nazwijmy ich naukowo-materialnymi, nie pojmiemy człowieka w całej jego okazałości. I to jest, ale tutaj trzeba ostrożnie, bo też nie wolno nam zatem popaść w drugą skrajność, jaką jest pojmowanie człowieka wyłącznie mistycznie, wyłącznie jako tajemnicę, czy też mówienie to, co Kant, iż nie da się pojąć, iż wprawdzie uznajemy, że jest świat ducha, ale jest poza naszym rozumem. Hegel
uważa, że ten świat jest dostępny dla rozumu w procesie. Czyli Hegelowi chodzi o to, że człowieka, jego rozum i jego ducha da się pojąć, tylko powinniśmy używać innych narzędzi Tak, do badania i pojmowania niż resztę świata zewnętrznego, tak? Pozostałe zwierzęta, rośliny i tak dalej. Bo one nie mają tego ducha, więc... to znaczy one są częścią, te narzędzia są ważne. Tylko, bo normalnie to, co wygląda jako właśnie sprzeczność Nie, ale to nie ducha chodzi z mi o materii. nie Tak? chodzi mi tu o sprzeczność, tylko chodzi o to, że potrzebujemy specyficznego narzędzia, no bo właśnie jako ludzie wyróżniamy się tym duchem, tak? I nie jesteśmy w stanie poznać całego człowieka tymi samymi narzędziami badawczymi, co inne zwierzęta, bo one nie mają ducha. Tak, można to w ten sposób ująć. Tak, jak najbardziej. Tyle, że tutaj podkreślam to bardzo mocno, nie oznacza to, że duch jest poza materią dla Hegla. Nie, no tak, tylko Tak? chodzi o to, że jest to cecha ludzka i Jest żadne inne stworzenie takiej cechy nie ma. To ja z tego, co mówię, nie oznacza, że ten duch jest No dobrze. jakiś taki, wiesz, czary-mary, tylko po prostu, wiesz, no, żeby zmierzyć ogon wiewiórki, musisz mieć centymetr na ogon wiewiórki. Tak. Jeszcze jeden temat, który nasuwa nam się z lektury rozumu obserwującego. Jest takie pytanie, że jeżeli Hegel ma rację, w co bardzo wielu oczywiście jego krytyków wątpi, to czy ten rozum absolutny, ten ja, który mówi, że jest, pojednany ze światem, w którym widzi rozum swoim rozumem, który kroczy w rozumnym świecie jako rozumna istota, wolna i uznana, czy ten człowiek nie będzie przypadkiem właśnie z tych samych powodów, dlaczego dotarł do stanu absolutnego rozumu, czyli nieuchronność dialektyki tezy i antytezy, czy nie będzie dążył jednak w stronę nicości, czynami nieuznawanymi. Trochę żeśmy o tym już rozmawiali w poprzednim odcinku, gdy poruszyliśmy temat bogów pijaństwa i pędu świadomości ku nieświadomości, zezwierzęcenie się człowieka. Ale tamta świadomość nie była jeszcze rozumna. Tu Hegel przedstawia nam świadomość absolutnie rozumną i drogę, którą świadomość ta przybędzie, wieść ją będzie ku absolutnemu rozumowi. Interpretacja Hegla, tutaj ciągle powołujemy się na jego krytykach i bronimy nieco Hegla przed krytykami, ale w pewnym sensie największymi jego wrogami to są jego wielbiciele. Dlatego, że to, że jednostka dochodzi do absolutnego rozumu, nie jest tożsame z tym, że ludzkość w którymkolwiek punkcie historii dochodzi do absolutnego rozumu. I ostrożna lektura fenomenologii ducha
wydaje mi się, to pokazuje doskonale. Sama historia oczywiście tego pokazuje. Ja to zadałem jako pytanie w poprzednim odcinku. Miejmy to pytanie na uwadze. Czy Hegel ma taką rację, która się zamyka w którymś momencie historii? Czy on ma tylko i wyłącznie taką rację, która zamyka się w jednostce i rodzi się na nowo wraz z narodzinami każdego człowieka? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli staniemy się wyznawcami tej pierwszej teorii, to albo trzeba odrzucić Hegla, bo wystarczy spojrzeć po prostu na fakty historyczne dotyczące ludzi, żeby zobaczyć, że jesteśmy nieco dalecy od absolutnego rozumu. Natomiast jeżeli przyjmiemy tę drugą interpretację, to wydaje mi się, że wtedy Hegel staje się nie tylko nam bliższy i aktualny dzisiaj, ale absolutnie aktualny zawsze. Zaraz, ale czy to nie jest tak, że historia, dzieje historyczne to jest suma poszczególnych jednostek? To znaczy, musi być najpierw tak, żeby były dojrzałe osoby, które stworzą dojrzałe, świadome, mądre społeczeństwo i to społeczeństwo będzie tworzyć świadomą historię. Tak, tylko że to społeczeństwo trwa tak długo, jak dojrzałość i świadomość, a te mogą trwać na przykład jedno pokolenie, jeżeli w ogóle. I chyba, że to są właśnie te dwie wizje historii. I bardzo wielu, no chciałem użyć słowa wyznawców, ale użyję, bo to oni, wyznawców Hegla, którzy powinni wiedzieć, że nie należy być wyznawcą Hegla, uważa, że historia to jest moc postępu, która właściwie dzieje się, czy to się komuś podoba, czy nie, czy się komuś chce, czy nie, że to jest nieuchronne. A mówiąc, że jest nieuchronne, to bardzo łatwo wtedy żyć złudnymi nadziejami dotyczącymi przyszłości. Między innymi. Ale bo co tutaj rozumiemy przez słowo postęp? Bo ja rozumiem, że to są zmiany, ale postęp nam tak sugeruje, że to jest zmiana w dobrym kierunku. A czy na pewno my jesteśmy nieuchronnie w zmianach w dobrym kierunku? Hegel jest zdania, że tak. Aha. I to jest właśnie, stąd powstaje cały ten problem, o którym w tej chwili mówię. I dlatego też to jest tym bardziej aktualny problem dzisiaj, kiedy Hegel pisał, właściwie wraz z jego pisaniem, zamknęła się historia. W sensie, oto człowiek osiągnął rozum absolutny. Natomiast poszczególne dzieje ludzkie dopiero co dążyły w tym kierunku. I znaczy, należy tutaj otwarcie oczywiście wspomnieć, że cała filozofia polityczna Marksa i marksizmu jest kolejnym etapem myśli Hegla. Tyle, że w taką stronę, że czyni z
nadziei czy zalążki postępu wynikającej z absolutnego rozumu rzecz pewną. Dla komunistów i dla socjalistów XIX wieku i XX wieku było rzeczą pewną, że komunizm jest końcem historii. Aha. Bo Hegel miał rację. I komunizm w takiej czy innej formie, bo komuniści między sobą spierali się, która forma komunizmu, czy ten komunizm radziecki, czy chiński, czy hiszpański, czy to był taki spór intelektualny. I słyszeliśmy, że gdzieś, gdzie ten komunizm nie działał, to dlatego, że to nie był prawdziwy komunizm. Skąd ta wiara? Skąd to przekonanie? Od Hegla. Dlatego, że mówiłem w poprzednim odcinku, nikt nie obalił, no tak poważnie, nie obalił systemu heglowskiego. Nietzsche zadaje w sumie celne pytanie, które może obalić system heglowski, mianowicie jaka jest wartość tej prawdy. Przesuwa rozmowę na pole wartości. Nie dysputuje, że to jest prawda, niech sobie to będzie prawda, ale jaka jest wartość tej prawdy? W sensie po co komu prawda, tak? Tak, dokładnie. Filozofia analityczna, bo tak naprawdę tutaj to jest przykład filozofii analitycznej, czyli filozofii świata anglosaskiego. Odrzuca w ogóle ducha. Filozofia analityczna twierdzi, że ponieważ nauka ścisła jeszcze nie dogrzebała się do ducha w naszym mózgu, czy w naszych żyłach, czy w naszych jelitach, tylko po prostu nie ma. Bo żeby stwierdzić, że jest, to najpierw udowodnij, że jest. I to jest taki świat, który się wytworzył. I to, co ja próbuję robić, między innymi za pośrednictwem tego odcinka poprzedniego i następnych, to jest ja próbuję uratować Hegla nie tyle od jego krytyków, ale od jego wielbicieli. Ma rację tylko i wyłącznie do tego stopnia, do którego rację definiujemy w taki sposób jak Hegel. Czyli to może być racja niepełna. Tak? I nawet Hegel sam jakby uznaje, że trzeba... Znaczy to, że nie widzimy wszystkie drzewa, nie oznacza, że nie ma lasu. Tak? I tutaj trudno odmówić Heglowi rację. I to, że my za życia nie obejdziemy cały ten las, nie policzymy każde drzewo, nie dotkniemy każde drzewo, nie oznacza, nie dosyć, że nie oznacza, że tego lasu nie ma, nie oznacza, że nie pojęliśmy każde drzewo. Tak? I pojęcie czegoś dla Hegla jest tożsame z doświadczeniem tej rzeczy, namacalnym doświadczeniem tej rzeczy. Pojmujesz czegoś w pełni, to znaczy, że ją doświadczasz w pełni. To jest bardzo ciekawe, mi się to podoba. Połączenie pojmowania z doświadczeniem. Nie wiem, czy ja bym to ujęła od tej strony, w sensie najpierw pojmowanie, potem doświadczenie. Coś jakoś po mojemu to by było bardziej najpierw doświadczanie i z tego wynikające pojmowanie. Ale z punktu widzenia Hegla też, dlatego że pojmowanie czegoś przez doświadczenie jest niemożliwe, jeżeli nie doświadczamy tego, co pojmujemy. Musimy pamiętać, że u Hegla, i to jest bardzo trudne do ujęcia, tą prawdą absolutną nie jest pojmowanie jako doświadczenie, ani doświadczenie jako pojmowanie, tylko jedna i druga czynność w zderzeniu ze sobą. One... To jest trudne. No, ale wbrew pozorom jest. Dlatego, że jest trudne do wytłumaczenia, trudne do ujęcia. Wymaga, żebyśmy, tak jak Hegel to robi, nadawali słowom bardzo specyficzną
i zawrotną definicję. I jeżeli schodzimy z poziomu tej filozofii do poziomu historii, czyli dziejów ludzkich, ja specjalnie tutaj kontrastuję historię z dziejami ludzkimi, dlatego że historia ma jakiś bieg racjonalny, a dzieje ludzkie po prostu są rzeczami, które się dzieją. Jeżeli schodzimy do poziomu dziejów ludzkich, widzimy, że człowiek zdaje się w każdym pokoleniu być tylko na którymś z wielorakich punktów absolutnego rozumu, którego Hegel nam rysuje jako to koło zamknięte. A gdzie się Hegel stawiał? Hegel widział całe koło. W sensie on miał poczucie, że on ten absolutny rozum swój ma, zna i jest... Znaczy, można by porównać Hegla do starożytnego proroka izraelskiego, któremu się Pan Bóg objawił na pustyni. Idzie ten prorok do miasta i mówi, że Pan Bóg mu coś powiedział. Ludzie pytają, a gdzie ten Pan Bóg, który ci to powiedział? Ten mówi, że w pustyni. I teraz weź sprawdź, czy on ma rację. Tak? To znaczy, kto by się odważył przejść tę drogę? I Hegel o tym pisze, między innymi, że on pisze, że jest tajemnicza droga, którą należy przejść. I pytanie otwarte, czy cała historia przechodzi tę drogę? Czy jest możliwe, żeby cała historia przechodziła tę drogę? No, z jednej strony, jeżeli rzeczywiście spojrzymy na współczesność w porównaniu ze wcześniejszymi etapami historii, to nawet jeżeli weźmiemy dziecko współczesne, 10 czy 12-letnie, to jest szalenie prawdopodobne, że to dziecko jest na wyższym poziomie wiedzy o świecie niż dorosły człowiek 1000 lat temu. Bo dziecko na przykład wie, że Ziemia jest okrągła. Bo dziecko różne rzeczy przyjmuje za oczywiste, który jedyny powód, dlaczego są dzisiaj oczywiste, jest dlatego, że był postęp w nauce, postęp w filozofii, postęp wiedzy ku wiedzy absolutnej. Więc istnieje taka olbrzymia pokusa, żeby powiedzieć za Heglem, albo właściwie z inspiracji Hegla, że ten ostateczny koniec, którym każdy człowiek będzie absolutnym rozumem, jest tuż. I jedyne pytanie, które ja stawiam tutaj na koniec, do poważnego rozważenia, to jest następujące. Czy jeżeli stwierdzimy, że tak nie jest, że koniec historii i uniwersalnie zabsolutyzowany rozum nie jest tuż, czy to oznacza, że w związku z tym całego Hegla mamy odrzucić? Czy też może, i to sugeruję, mamy pojąć go od nowa? I będziemy od nowa pojmować w kolejnych odcinkach. Jak zwykle ja i Daimon bardzo się cieszymy, że dołączyliście, że oglądacie. Zachęcamy do subskrybowania i do komentowania. Jeszcze nie było ani jednego komentarza, więc bądź tym pierwszym i powiedz nam, co sądzisz. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Czekaj, a co chcesz o tym facecie powiedzieć?